No i żegnamy się z naszym domkiem, który tutaj mieliśmy. O, ktoś zobaczy, gdzie ukrywamy klucz. Nikt by się nie kapnął. To było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale spokojnie, też się nie kończy. Za 2 tygodnie wracamy to. No i wracamy do naszego Backpackers Life. Ruszamy w krótką, ale intensywną podróż. Ale wiecie co, ja stwierdziłam, że Backpackers Era jest najfajniejsza, kiedy nie musisz do tego pakować całej walizki i całego mandżuru swego. No. Tylko po prostu pakujesz do plecaka rzeczy i ruszasz. Tak, ja szczerze takiego lekkiego plecaka to nie miałem nigdy w podróży. Ale to dlatego, że to taka krótka wodna, ale bardzo lekkiego. Nie no, letkiego. Letkiego? Letkiego! Ja w ogóle nic nie miał na plecach. Totalnie. Jedziemy skuterkiem na lotnisko, tam go zostawiamy. No, z racji tego, że nie będzie, ale dłużej nie będziemy, nie będzie tylko tydzień. 3 dni Kambodża, 2 dni Kuala Lumpur w Malezji i 2 dni Królestwo Brunei. Zapraszam na kolejne fajne odcinki z tych 3 krajów. Pokażemy Wam jak najwięcej się da, ile tylko będziemy mogli. Opowiemy coś fajnego, spotkamy się z ciekawymi gośćmi. A w Kambodży będziemy z rodzicami Ali, bo chcemy mi pokazać Angkor Wat. Domestic Terminal, z racji tego, że lecimy najpierw do Bangkoku. Tam dzisiaj spędzamy dzień, odbieramy rodziców Ali z lotniska i dopiero nocnym busem jedziemy. O 3 w nocy mamy wyjazd, na 10 rano mamy być w Siem Reap. Siem Reap, gdzie będzie spotkanie z prezesem, z doktorem Lucjanem z kambodżańskiej ośmiornicy. Z Adamem się nie widziałem już ponad 4 lata. Także miło go będzie odwiedzić znowu. Właśnie się sprzeczamy w jednej kwestii. Ale mi śliwka... O, znowu dostałem? Kurde, chyba znowu śliwka rośnie. My husband is criminal. Criminal. Sorry mom, I'm criminal. Jak to było? Mama, I'm criminal. Dzisiaj tak mamie powiesz. Sorry mama, I'm in love with criminal. Piotr. No, właśnie się sprzeczamy, czy poprawnie się wypowiada Siem Reap, czy Siem Reap. Jeśli ktoś z Was wie, ja uważam, że Siem Reap. A ja Siem Reap i sprawdzimy to. Jutro będziemy mieć przewodnika, to zapytamy. Tak? A jeśli ktoś z Was wie, to też napiszcie w komentarzach, bo to jest ciekawe. Ale będziemy wiedzieć też. No dobra, niech napiszę, zobaczymy, ile więcej osób będzie musiało tak jak ja. O, dobra, hashtag Team Pająk, hashtag Team Lala. Zobaczymy, jak to będzie. Jesteśmy już oczywiście wcześniej odprawieni, także możemy od razu iść przejść bramki na obiadek szybko i za godzinkę lecimy. Jesteś w ukrytej kamerze, Ela. Kiedy byłaś ostatni raz w Kambodży? 8 lat temu chyba? Dawno. To w Angkor Wat jeszcze ludzie mieszkali? Jak ja się rodziłam, tak. Byłaś przed dinozaurami, no. Ja byłem 4. Jestem taka stara, że jak ja się rodziłam, to w Angkor Wat jeszcze ludzie. To budowali dopiero. Fajnie, fajnie. Będziemy mieli kogoś, kto ma tam dużą wiedzę na temat tego miejsca, także dużo fajnych informacji się dowiecie. A mamy opóźniony samolot. Tak w ogóle kupiłem na złe lotnisko, ale to chyba w moim stylu. Miał być Suvarnabhumi, lecimy na Don Muang. Ale się cieszę, że gdzieś wylatujemy znowu. Tak dawno nie byliśmy w podróży, nie? No. Ja w sumie... Ja po Tajlandii podróżowałam. No. Ja wróciłem na święta, a mamy prawie... Który dziś jest? Prawie miesiąc. No nie licząc po Tajlandii podróżowałem, bo tu już w Tajlandii. Ale nie wyjeżdżaliśmy nigdzie za granicę przez miesiąc. To ja dłużej. To dłużej, no. To 3 miesiące. Nie, bo byłaś na wizie. Ale co wiesz, ile ja byłam za granicą? 30 sekund. A, ale byłaś. Nawet Postawiłaś nogę za granicą Tajlandii. Postawiłam nogę w Malezji, no. Tak. A wiecie, co jest fajne i sentymentalne takie będzie w tym, co pokażę Wam? Ponieważ, wiecie, Kambodża to była moja pierwsza podróż po Azji. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur to było moje pierwsze miejsce w ogóle, gdzie zaczynałem tą podróż po Azji, gdzie zaczęła się moja największa przygoda po prostu. Tam spałem pierwszy raz w hostelu. Tam w ogóle poznałem, co to jest podróżowanie z plecakiem. Także to są naprawdę takie dla mnie miejsca, gdzie się cieszę bardzo, że tam będę. W ogóle kiedyś sobie musimy zrobić taką całą objazdówkę Azji znowu. Azja jest znakomita, po prostu się tak dobrze podróżuje. Tylko przydałoby nam się żyć jeszcze 2 razy. Wydaje mi się, że to chyba w innym życiu jak coś. Na razie nie mamy czasu, ale kiedyś może się uda.
Na emeryturze jak będziemy. No. Znaczy ja mam zamiar za 2 lata być. Ale to sobie będziemy dziadkami, o. Aha, no dobra. Będziemy dziadkami. No. A to nie byłoby głupie, jak jesteś dziadkiem i zrobisz taką podróż. I w hostelu śpisz z małolatami, walisz browary na basenie, król życia. Skakiwanie do basenu w nocy pijany, darcie się, awantury na mieście. Brzmi jak wspaniała starość. No, jesteśmy już w Bangkoku. Mamy jeszcze 50 km na drugie lotnisko, żeby przejechać. No bo tak jak wam mówiłem, kupiłem na złe bilety. Nie wiem jak to się stało, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało, co nie, ale to jest mój pierwszy raz, kiedy kupiłem źle bilety. Dosłownie, no. No nie wiem, coś, a to ty nie rezerwowałeś tych biletów przypadkiem? No comment. Nawet pan kierowca zaczął się śmiać. Z Ali, nie znam, z Ali. Pierwszy raz jestem chyba na lotnisku po to, żeby zaraz z niego jechać. Z lotniska na lotnisko. To ty pijesz to? Pijesz? Co proponuję rodzicom? No, odbieramy się rodziców, Ali i jedziemy w Bangkok, coś dobrego zjeść. Dopiero pomyliłem się, nie powiedziałem, że o 3:00 mamy autobus. Mamy o 1:30 jednak. Czyli do Siem Reap będziemy jechać 8,5 godziny. Pamiętam, że zawsze jak przyjeżdżałem na to lotnisko, to mi się płakać chciało. A teraz jak przyjeżdżam na to lotnisko, to na same dobre wspomnienia. Mówią, że jeździć lecę w fajne miejsce. A zawsze to było powrót do domu. Do Europy. Teraz to tylko mi się dobrze kojarzy. No i oczywiście z powrotami tutaj też. Czyli bardzo dobrze. Stąd do centrum ruszamy Blue Line'em. Idziemy jeszcze coś zjeść dobrego. Coś zobaczyć. No i plus odwiedzić naszą koleżankę Julię. Tyle? Tak. Idziemy na markecik. Na markecik właśnie. Jak on się nazywa? Jot Fair. Rama 9. Najlepszy. Tak. Najlepszy ze wszystkich. I tu przykładamy do tego. No i jest Bangkok. Kocham to miasto. W Bangkoku niektóre chodniki to jest po prostu mistrz. Patrzcie, no. Tutaj okej, tutaj jest lepiej, tu można przejść chociaż troszkę prawą stroną, ale przed chwilą było tak, że nie było szans się przedostać. Trzeba iść drogą po prostu. No, ale po prostu kiedyś muszę na dłużej sobie tutaj zamieszkać. Znaczy dłużej, tak 2 tygodnie, może miesiąc. Bardzo chętnie sobie zamieszkam w Bangkoku. Lubię to miasto na maks. Tak, żeby mieszkać dłużej oczywiście nie ma szans, bo kocham nasze Phuket, ale jakieś 2 tygodnie albo miesiąc bardzo chętnie. Tylko nie wiem kiedy będzie na to czas. Idziemy właśnie na Jot Fair Market. To jest właśnie koło takiego G-Tower. Budynek przypomina literkę G. Śmiorniczki pyszne. Hello, Cup. Jest z nami Julia już. Julia tutaj niedaleko mieszka. No, ostatnio wam pokazywaliśmy ten targ właśnie, ten nocny market, czyli Jot Fair. Dokładnie tak. Jak wyglądał w dzień, czyli mówiłem wam, że trzeba to właśnie wam pokazać jeszcze wieczorem. Żebyście zobaczyli, bo wieczorem tu jest po prostu dużo lepiej. Ze względu na to, że to jest nocny market właśnie, także nazwa mówi sama za siebie.
Zastanawiamy się właśnie, czy znajdziemy miejsce w ogóle, żeby gdzieś usiąść, żeby zjeść. Jak nie, to poczekamy. Co to, sok z duriana? Ej, piłaś kiedyś wodę z duriana? Sok z duriana? Ciekawe, gdzieś śmierdzi. Tak? Tutaj to bardzo, bardzo warto przyjechać, jak się jest w Bangkoku. Chciałem na początku znaleźć pysznego łososia, którego zawsze bierzemy. Mango sticky rice oczywiście, kokosa jakiegoś. A co jeszcze, to zobaczymy. Trzeba się trochę najeść, bo kolejny posiłek to pewnie dopiero będzie o 11 jutro. Tu możecie przyjechać na dobre zakupy i kupić pamiątki też, elektronikę, ciuchy, buty. Oczywiście podróbki wszystkie. Możecie sobie kupić otwieracz. No i zjeść pyszne jedzenie z pysznego street foodu. Obudowa na telefon. Tu się telefon zada. Japonek. Ale wymyślili, no. No. O, patrzcie. Komura. Też jaka obudowa. No ciekawe mają pomysły, nie ma co. Wiecie co, ja zawsze się broniłem od tego, żeby kupić sobie tu spodnie w słonie. Ale teraz jak jadę... Patrzcie, jakie torby. Takie torebki. Jak torba z McDonalda. Starbucks. O. Ikea. I normalnie dziewczyny noszą jako torebki. Hello, gap. No, zawsze się broniło tego, że chcę kupić spodnie w słonie. No to jest typowo dla każdego turysty, jak przyjeżdża do Tajlandii. Ale muszę wziąć teraz spodnie, jak będę jechał do Angkor Wat. Bo tam trzeba być w długich spodniach. A tam będzie bardzo gorąco. Także po prostu nie mam wyjścia. Muszę takie wziąć, bo one nic nie ważą. I po prostu założyć je do świątyni i można je wywalić. One kosztują 10 zł. Znaczy zależy gdzie. Tutaj są po 100 batów, czyli 10 zł. Około, dobra, przychodźmy 11. Ale też niektóre miejsca kosztują 300, czyli 3 razy tyle. Także pamiętajcie, nie dajcie się zrobić w konia. O, pokażę wam coś. Tutaj na przykład można zjeść żywe krewetki. Robią taką sałatkę. Tak wygląda ta sałatka. One sobie skaczą. Tam się dorzuca albo polewa cytrynką. Trzeba to wymieszać dobrze i się je. Ja wam jadłem. O, to się nazywa dokładnie Dancing Shake. Bo one tam skaczą po prostu. Nie się je trochę świeże, ale cóż. Całkiem spoko są. A tutaj bierzemy nasze ulubione jedzonko. Takiego łososia bierzemy. Można wziąć jeszcze, nie wiem, to jest przegrzebka pewnie. Tutaj nie wiem, jakaś inna ryba. Tu są jeszcze surowe krewetki. I to wszystko w tym sosiku pysznym razem z chili i czosnkiem. A tutaj widzę, że można zjeść krokodyla. Są szaszłyki z krokodyla. Za 60 tajskich batów. Ogólnie na Khao San na przykład możecie znaleźć bez problemu. Jest cały krokodyl. Odkrawają kawałki, można sobie zjeść. Jak się tak rozgryzie, O tej godzinie to po prostu ludzie wszędzie siedzą i jedzą gdzie mogą. A ja idę właśnie zamówić mango sticky rice. Można świeżego szejka się napić. A tutaj co to jest? Szczerze nawet nie wiem. Ale coś jest... A, krewetki takie. Małe, suszone. Z ostrym sosem. Hello, Cap. Ale to nie dla mnie zdecydowanie. Aha, to są sosiki do owoców. Zdecydowanie dla mnie. Tutaj jest też ciekawa restauracja. Nie będę pokazywał tak na chamsko, ale przynoszą wam rozkładające ratę
na stole, o tak, i z wiaderka wysypują na stół po prostu owoce morza i się zestołuje w rękawiczkach. O, ja przyjąłem mango sticky rice. Hello cup, 4 mango sticky rice please. Tutaj kolejne miejscówki, gdzie się jeszcze można drina walnąć. Jest, na pewno. Jest, o, na pewno, tu można wziąć. Ala, weź czanga tacie. Szukamy stolika, powiem wam, że nie jest łatwo znaleźć. O, tutaj małe ananaski, nie wiem ilu z was widziało takie ananasy. Takie malutkie sprzedają. Bardzo dobre są. Thank you cup. Mango sticky rice i śmierdzący durian. Pojedzone, teraz trzeba to rozchodzić. Musimy znaleźć poduszki jeszcze. Oni sobie chcą kupić do autobusu. A co dalej, to zobaczymy. Może mamy jeszcze parę godzin do odjazdu. To coś wymyślimy. Możecie zobaczyć, jaka jest ogromna różnica między tym, co wam pokazywaliśmy ostatnio w dzień, a tym, co jest teraz. Robaczki sobie będzie jadł. Ale zamówiłaś sobie łapkę? Można tutaj zjeść krokodyla. Zobaczcie. Mogła przygotować łapy, końcówkę ogona. Mam taki kawał mięsa lub szaszłyk. Patrzcie to, co tu jeszcze można zjeść. Zastanawiam się, w jakim kierunku świat zmierza. Możecie iść na targi sobie zjeść przyrodzenie krokodyla. Czy to jest normalne? Nie jest. Przynajmniej nie dla mnie. Tutaj w Travel Mart Bangkok. I tu jest Bangkok do Siem Reap. Będziemy mieli takiego Bigbusa nocnego. Zaraz wam powiem, ile płaciliśmy, bo mieliśmy wcześniej zarówno rezerwację, ale w sumie nie pamiętam, ile płaciliśmy. Tak, cena biletu, jaki daliśmy, to było, znaczy jaką cenę biletu zapłaciliśmy, to było 1350 batów w jedną stronę, czyli jakieś takie 150 zł. No i było właśnie dużo taniej niż bilet właśnie na samolot. Jest 12 w nocy, jestem w Bangkoku, w dzielnicy, ulicy, która jest niedaleko Khao San Road. Jest dokładnie tak po drugiej stronie, kontynuacją jednej bocznej Khao San, o tak powiem. Reszta ekipy siedzi na masażu, bo mamy ponad godzinę czasu. Ja stwierdziłem, że się przejdę i zobaczę, co tu się dzieje, bo tutaj prawdopodobnie byłem, na początku tej ulicy byłem kiedyś, bo miałem hotel, czy hostel raczej, ale tu dalej nie byłem nigdy. Także stwierdziłem, że pochodzę i sprawdzę, co tu jest ciekawego. Oczywiście masaż stópek jest spoko, ale moja ciekawość jest mocniejsza, także wolałem się przejść. Nie wiem, czy tu przypadkiem kiedyś nie mieszkałem, ale może mi się wydawać. Gdzieś tutaj poznaję właśnie okolice. Jak będziecie w Bangkoku, pamiętajcie, koło Khao San, znaczy koło Khao San spoko się zatrzymać, można street foodzik jakiś, ale na samym Khao San nie zostawajcie, ze względu na to, że tam do 4 gra muzyka, ściany w hotelu się trzęsą i nie da się spać. Kiedyś popełniłem ten błąd, dlatego was wolę ostrzec. No, i jestem na Głównej i tutaj właśnie tam dalej jest Khao San Road przede mną, tam gdzie jest sygnał policyjny, tam się chodzi na Khao San. Tu jest taka druga boczna, którą też wam polecam odwiedzić, jak będziecie się kręcić po tych ulicach. No i tutaj już też lepiej się zatrzymać do spania, zdecydowanie. Tak, że możesz. Ale moim zdaniem dużo lepiej niż w bocznych jeszcze dalej. Tę muzyczkę na żywo możecie znaleźć. Tutaj
Między jedną ulicą a drugą jest takie sprytne przejście, o którym nie każdy wie. Można przedostać się na Chaosa. No i tu po drodze oczywiście też się coś dzieje. Dzisiaj jest mało ludzi, bo normalnie tu jest pełno. No i jestem na Chaosa. Za mną sprzedają elektryczne papierosy, a niby jest zakaz w Tajlandii. Tylko zakaz jest, żeby przywozić i żeby mieć przy sobie, ale sprzedawać mogą. Ma to sens? Patrzcie, była muzyka, 11 w nocy, przechodzi policja, wszystko gasi. Wszystko totalnie. Gdzie to ma sens? Ja rozumiem, tak było, jak były te czasy, gdzie nie można było. Gdzie nie można było muzyki, gasili tak o 10, przyjeżdżali po prostu, wszystko miało być zgaszone. Ale teraz zmienili prawo, że można nawet do 4 grać. Bezsens totalny. Kolejny radiowóz jedzie. Z tyłu tam jest jeszcze kolejny. Gdzie to ma sens? A wiecie jak to działa wszystko? Oni tak zgaszą tą muzykę, policja przejdzie, przejedzie, włączą z powrotem. Nie ma to kompletnie żadnego sensu. Ale tak robią. O, tutaj jest cały krokodyl. Chaosan oczywiście sprzedają balony z gazem rozśmieszającym. Jest tu bardzo popularne i jest to tutaj legalne. Także luzik. Kurde, powiem wam, że chyba pierwszy raz tutaj jestem tak, żeby się tylko przespacerować i że wiem, że trzeba stąd iść. Ani powiem, z chęcią bym tutaj został na imprezkę. To co widziałem, co się tam dzieje, ile ludzi, jak się dobrze ludzie bawią, no, zostałbym na dłużej. No ale niestety, za chwilę mamy autobus do Kambodży, do Siem Reap. Ale to też ma swoje plusy oczywiście. Kolejną imprezkę dopiero planuję po Pawła Mistrzostwach, czyli pewnie to będzie jakoś 3-4 luty. Wtedy też akurat przyjeżdża Dawid. Tak, jo. Wtedy też Dawid przyjeżdża, także dwie okazje. Jedno świętowanie Pawła zwycięstwa, mistrza świata, tak je to macie. A drugie przyjazd Dawidka. I to też kawałek dalej. Cisza i spokój. No ale tam widzę, że też policja kolejna. Kurde. Się uwzięli to na nich. Co mi się podoba w Bangkoku najbardziej, że tu o każdej godzinie znajdziecie gdzieś jakiś street foodzik, żeby zjeść sobie coś dobrego. Ja akurat teraz nie będę jadł, bo mamy jechać zaraz, także nie chcę wyjść na noc. No, ale zawsze z imprezki można wyjść i dalej można iść coś zjeść. Wyjdźcie sami na miasto. Już taksówkarze jak widzą, że wychodzę tylko z tamtej ulicy, to już ej boss, taksi, bum bum. No. Nie, dziękuję. Zbieramy się już pomału, przyszli, że mamy iść do autobusu. Tutaj tylko busy wjeżdżają, bo to taka mała uliczka, także trzeba wyjść do głównej. Okazuje, że będziemy około 4 godzin jechać do granicy. Następnie tam musimy załatwić wizę. Tutaj nam proponowali, że załatwią wszystko za nas, ale oni chcieli po $40. Ja sprawdziłem na granicy, kosztuje 30. Także wiecie, na 4 osobach to jesteśmy $40 do przodu. To wolimy sobie sami tam po prostu iść, wypełnić kartkę i wziąć wizę. Podjeżdża nasz autobus. Kambodia, Tajland.
Sobie patrzcie. Mamy takie foteliki eleganckie, wygodne. Tylko trzy w rzędzie. Wszystko elegancko się rozkłada. Także będzie dobrze się jechało. Właśnie nas obudzili. Jesteśmy na granicy. Trzeba teraz wypełnić karty wjazdowe i w ogóle no, zrobiliśmy błąd, bo jednak różnica była 100 batów przez to, że oni nam wypełnili, a nie 10 dolarów, tylko 100 batów, no ale niestety jakoś źle mi na stronie wyskoczyło mi, że wiza kosztuje 30, a jednak jakaś stara cena wyskoczyła. Także jak będziecie mieli możliwość, to po prostu w biurze dopłaćcie to 100 batów więcej, żeby oni wam wizę załatwili. Dobra, tajską stronę przyszliśmy. Teraz trzeba iść do Kambodży. No i przechodzimy rzekę. Tu jeszcze Tajlandia, a za mostem już Kambodża. Kambodżańskie ośmiornice. Kto wie, to wie. Kto wie, ten w komentarzu napisze. Niby Kambodża, a pachnie jak w Tajlandii. Jeśli przychodzi przez rzekę, idą ścieki, znaczy płyną ścieki, to tylko ktoś, kto to czuł, wie, o czym mówię. No i witamy. Przeszliśmy granicę, jesteśmy w Kambodży, w Królestwie Khmerów. Kambodża jest piękna zarazem, a z drugiej strony ma bardzo smutną i krwawą historię. Historię człowieka, który wymordował 1/4 narodu, czyli Pol Pota. O Pol Pocie usłyszycie, jak będę w Phnom Penh, czyli w stolicy. Pójdę zobaczyć szkołę, w której mordował inteligencję Kambodży. Odwiedzę pola śmierci i wam wszystko powiem, znaczy pokażę i opowiem trochę. Ale jeśli kogoś interesuje ta historia człowieka, który zabił tyle osób i nigdy nie został za to skazany, to bardzo, bardzo polecam poglądać coś na YouTube po prostu o historii Pol Pota. Jak on był człowiekiem i co zrobił i nigdy nie został skazany za to, co zrobił. Idziemy już szukać naszego autobusu. Gdzieś tu niby ma być. Ale tylko, aha, jeszcze musimy tam dalej przejść. Tam dalej trzeba jeszcze przejść. No, z Kambodży będziecie mieli prawdopodobnie 3 odcinki. Będą to 2 odcinki Siem Reap, 2 ciekawe odcinki, gdzie pokażemy wam dużo ładnych miejsc. I będzie odcinek z Phnom Penh. Następnie lecę do Kuala Lumpur. Tam już lecę sam, ale wracam do Tajlandii z rodzicami. A ja później jeszcze Brunei, dokładnie Królestwo Brunei. Pamiętam, jak kiedyś przekraczałem tu granicę właśnie. Znaczy nie wiem, czy to była ta sama, nie wiem, czy to ta, czy ta wygląda, a tamta wygląda tak samo. Ale pamiętam właśnie, że jak się przekroczyło tylko granicę, to od razu się pokazują kasyna. I tu możecie już zobaczyć Crown Casino. Ze względu na to, że w Tajlandii kasyna są zakazane, a tutaj już nie. W Kambodży jest dużo Chińczycy inwestują w ogóle w Kambodży też. No oni to w ogóle stawiają swoje miasta. Jest jedno takie miasto, no ale nie pamiętam teraz, jak się nazywa, coś na Sy. Ale no całe praktycznie wybudowane przez Chińczyków. Oni mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy i dużo inwestują w krajach, w których mogą. No i czekamy jeszcze na resztę grupy. Właśnie nie każdy przeszedł granicę. Widać, tuk-tuki mają. I ruszamy, mamy jeszcze około jakichś 2 godzin. Zobaczymy, nie będziemy, czy będziemy nam podawać jedzenie w autobusie, bo pytali, co chcemy wcześniej. Czy po prostu będziemy jechać, gdzieś się zatrzymywać. No i później ciekawy dzień się zapowiada. Fajnie przyjechać do Kambodży, naprawdę bardzo fajnie. Najfajniej ruszyć w kolejną taką mini podróż. Dobra, zakończę tutaj ten odcinek. Zapraszam na kolejne. Kambodża, Malezja, dokładnie Kuala Lumpur i Brunei.
Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo w tym roku lecimy po 500 000. Dzięki wielkie, pozdro.